Cześć, oglądacie Glare One TV, ja jestem Marcin i w tym odcinku zmiksujemy światło zastane z błyskowym. Zapraszam do oglądania. Podczas tej sesji zapozuje nam Daniela, a jeżeli chodzi o sprzęt, to tak, w ręce mam aparat, to jest R5 Mark II, do tego mam podpięty obiektyw 24-105-2.8, wyzwalacz, jest to Glare One Talos i jeżeli chodzi o lampy, to mamy Botisa 400, do niego podpięty jest Beauty Dish Softbox składany o rozmiarze 85, do tego statyw i worek z piaskiem, bo mamy wiatr, żeby nam to wszystko nie odleciało. Tak wygląda nasz setup. Zobaczcie, jakie efekty uzyskujemy. Całą sesję wykonujemy bez użycia High Speed Sync, dlatego, żeby mieć do dyspozycji całą moc, jaką ma lampa, a używamy Botisa 400, czyli lampy już dość mocnej. Gdybyście chcieli uzyskać ten sam efekt, który widzicie na zdjęciach, za pomocą słabszej lampy, na przykład 200, to byłoby to możliwe, ponieważ 400 ustawiłem na połowę jej maksymalnej mocy. Więc używając lampy o mocy 200 Wh uzyskacie niemal identyczny efekt. Ale oczywiście 400 da Wam dużo więcej możliwości. Czyli na przykład jeżeli światło zastane okaże się jeszcze mocniejsze, mając 400 będziecie mogli to bardzo fajnie zbilansować. Do lampy miałem podpięty softbox po to, żeby to światło było maksymalnie zmiękczone i rozproszone, żebyśmy ten bilans światła uzyskali nie tylko w mocy, ale też w wyglądzie, żeby Daniela była równo oświetlona na całej sylwetce, jak tylko się to da zrobić w tym wypadku. Jeżeli chodzi o ustawienia aparatu, wszystko na manualu, zablokowany czas, zablokowana przysłona, zablokowane ISO. I lampa na manualu, i aparat też w trybie w pełni manualnym. Moim zdaniem będzie to Wam się najlepiej sprawdzać. Bardzo często pytaliście też o lampy LEDowe w plenerze. Niestety, ale w takiej sytuacji, jak się dzisiaj znajdujemy, lampa LEDowa w większości, w zdecydowanej większości wypadków będzie po prostu zbyt słaba. Gdybyśmy tą sesję robili nie w południe, tak jak teraz, tylko na przykład o godzinie 19:20, kiedy już będzie bliżej zmroku, to możliwe, że taka lampa LEDowa może się Wam przydać do wypełnienia cieni. Ale lampą błyskową będzie Wam znacznie łatwiej tą technikę bilansowania światła zastanego z Waszym, który sami wstawiacie na sesję, będzie Wam po prostu łatwiej wykonać. Gdybyście mieli jakieś dodatkowe pytania odnośnie sprzętu Glare One'a albo tej sesji, którą dzisiaj wykonywaliśmy, zapraszam Was do sekcji komentarzy pod filmem. Ja dziękuję bardzo Danieli za pozowanie, a Was zapraszam do innych odcinków Glare One TV.